Jesteśmy na Wyżynie Miechowskiej. Teren w dużej mierze rolniczy, w oddali słychać traktory, ale są tu takie miejsca, które zapierają dech w piersiach. Murawy kserotermiczne. To nagrzane, suche łąki na podłożu wapiennym, pełne roślin. Zobaczcie, co tu mamy. Szałwie, miłki, zawilce wielkokwiatowe i storczyki. Dużo storczyków. W maju kwitną storczyki na Wyżynie Miechowskiej i o storczykach właśnie chcieliśmy Wam dzisiaj opowiedzieć. To nie jest tak, że całość muraw kserotermicznych jest pokryta storczykami tak gęsto. Są określone stoki, na których można znaleźć takie cuda. I to nie jest tak, że co roku w tym samym miejscu tak licznie kwitną storczyki. Dużo zależy od nagrzania stoku, od warunków wilgotnościowych. Storczyki to bardzo tajemnicze rośliny i trzeba ich szukać i cieszyć się tym, co znajdziemy w danym roku, bo co roku ta murawa wygląda inaczej. Storczyk blady, jeden z pierwszych storczyków, które pojawiają się na wiosnę, w kolorze właśnie takim jasno-żółtym. Ważka, zobaczcie, ona jest tu wycinana. To jest cecha, która go odróżnia od storczyka bzowego. Niezwykle piękna roślina. Miechowszczyzna jest uznawana za Mekkę storczykowców i rzeczywiście jest tu mnóstwo gatunków, a to jeden z nich. Jest 2 maja i on już przekwita. Storczyk blady. Spójrzcie, tu mamy kolejnego storczyka, Orchis militaris, czyli storczyk kukawka. Masywna, piękna roślina. Jest to jeden z najliczniejszych storczyków tu na Miechowszczyźnie, ale nadal rzadki i nadal wyjątkowy. Już kwitnie, mamy 2 maja. Spójrzcie, a to już jest prawdziwy skarb. Obuwik pospolity, Cypripedium calceolus. Nie pomylicie go z żadną inną rośliną, bo obuwiki są bardzo charakterystyczne i są właśnie storczykami. Piękna, duża roślina, bardzo rzadka. W wielu miejscach wytępiona, a w Polsce na Wyżynie Miechowskiej można ją gdzieniegdzie spotkać. Obuwik, ta nazwa pochodzi od kształtu kwiatu. Ta warszka żółta wygląda jak bucik. Jak się pewnie domyślacie, budowa tego kwiatu jest związana ze sposobem zapylania. Do tego buta wpada owad, zapylacz, wabiony pięknym zapachem, bo obuwiki pachną. No i później, próbując się wydostać, zabiera pyłek ze sobą. Nie jest łatwo wyjść z tej pułapki, bo to są kwiaty pułapkowe i kwiat wskazuje mu jedyną drogę do wyjścia. Ten szlak prowadzi go na zewnątrz i umożliwia potem roślinom zapylenie. Roślina naprawdę rzadka i ona po tym, jak wyprodukuje nasiona i zanim stanie się kwiatem, mija 6 do 8 lat. Te nasiona muszą żyć przez kilka lat w glebie, gdzie wchodzą w mikoryzę z grzybami, specyficznymi gatunkami grzybów i ten grzyb karmi tę roślinę. Na początku ona nie miała w ogóle żadnych swoich materiałów zapasowych, dlatego właśnie storczyki są tak rzadkie i tak należy je chronić, bo ich występowanie jest związane z całym ekosystemem gleby, w której żyją. I z różnymi, nie z jednym gatunkiem grzyba, ale z różnymi gatunkami grzybów, które są im niezbędne do skiełkowania i do pierwszych lat wzrostu. Także nie wszystkie rośliny, które wyjdą z ziemi w postaci liści, kwitną, a jeszcze mniej z nich później owocuje. Także jest to coś cennego, spotkać takiego obuwika. Jak spotkacie takiego obuwika, to naprawdę jest to wielki powód do radości. I one u nas na Wyżynie Miechowskiej rosną. Obuwiki pospolite, ale wcale pospolite nie są. Kolejny gatunek przed nami jest to storczyk męski, Orchis mascula. Kwiaty takie fioletowawe, warszka nakrapiana. Dopiero zaczynają kwitnąć. Mamy tutaj stanowisko kilkunastu osobników. To jest pierwszy, który zabrał się za kwitnienie. Storczyk męski.
Orchis mascula. Przed nami kolejny gatunek storczyka, Orchis purpurea. Storczyk purpurowy, dosyć rzadki, efektowny, o kontrastowych kolorach. Coś Wam powiem. My to ujęcie kręciliśmy 2 maja. Pojechaliśmy w to samo miejsce tydzień później i już go nie było, bo ktoś go wykopał. Wytęż wzrok i znajdź storczyka. To jest, moi drodzy, dwulistnik muszy, Ophrys insectifera. Mamy w Polsce jeszcze dwulistnika pszczelego, mamy dwulistnika pajęczego, a ten wabi muchy swoim wyglądem. Ale muszę Wam na coś zwrócić uwagę. Być może znacie tę roślinę z książek przyrodniczych, z podręczników do biologii, ale ona jest naprawdę bardzo mała. Ten kwiat jest dosłownie wielkości muchy i naprawdę trzeba wytężyć wzrok, kucnąć, pochylić się, żeby go zobaczyć. Tu zobaczcie, dla porównania, obok mamy zawilca wielkokwiatowego, jak sporo większy jest ten kwiat. A storczyk, o którym mówię, dwulistnik muszy, wygląda jak źdźbło trawy z muchą na górze. Te kwiaty, jak pewnie się domyślacie, udają samice much, żeby wabić samców, którzy potem z kwiata na kwiat przechodząc zapylają te rośliny. Wabią nie tylko swoim wyglądem, który jest doskonałym odzwierciedleniem owada, ale również zapachem, który jest bardzo intensywny. Podobno doświadczenia pokazują, że samiec muchy prędzej wybierze storczyka niż samicę muchy. Tak atrakcyjny jest dla samców ten właśnie zapach. Piękna, delikatna roślina właśnie teraz kwitnie. Wytężcie wzrok i poszukajcie jej na murawach kserotermicznych. Zeszliśmy kilka metrów z murawy, zadrzewienia i tutaj przed nami takie oto cudo. Jest to gnieźnik leśny, po łacinie Neotia nidus avis, też storczyk, ale bardzo ciekawy storczyk, jedna z nielicznych roślin, która nigdy nie jest zielona. Zobaczcie, te liście nie mają w sobie chlorofilu. Ta roślina żyje dlatego, bo pasożytuje na grzybach. Ona jest heterotroficzna, roślina heterotroficzna. Jest to możliwe i gnieździk jest takim właśnie przykładem. Może żyć, bo pasożytuje na grzybach. Kwitnie dopiero kilka lat po skiełkowaniu i po kwitnieniu zamiera i żyje przez większość czasu w glebie, tak jak grzyby żyją. Ponoć zdarza się, że gnieźnik zakwitnie pod ziemią, kiedy ziemia jest bardzo twarda i sucha i nie może się z tej ziemi wydostać, to wtedy dochodzi do samozapylenia. A zwykle gnieźniki zapylają owady, one produkują zapach, ale niewyczuwalny przez człowieka. Te kwiaty, zobaczcie, dopiero się nam tutaj rozwijają. Bardzo ciekawa roślina. Gnieźnik leśny, chroniony jak wszystkie inne storczyki. No dobrze, ale zapytacie, skąd mam wiedzieć, że to jest akurat storczyk, skoro, tak jak mówimy, jest ich wielka różnorodność, mają różne kolory, różne wielkości i kształty też przeróżne. Słuchajcie, wszystkie storczyki mają taką charakterystyczną budowę kwiatu. Te kwiaty mają płatki ułożone w 2 płaszczyznach, w 2 okółkach. To znaczy jest jeden nałożony na drugi, tak jak tutaj widzicie pod spodem jeden okółek, ciemniejszy i drugi na górze. I jeśli chodzi o płaszczyznę, o oś symetrii, to można wyznaczyć tylko jedną, pionową. W tych kwiatach symetria jest dwuboczna. I tutaj na dole mamy taką warszkę, która jest wyraźnie zazwyczaj większa i często ma fikuśne kształty, bo ona ma wabić tutaj owady swoim kształtem, kolorem. Więc taki jest ogólny schemat kwiatu storczyka, natomiast mnogość barw, kolorów jest przeróżna. Dlatego też właśnie te kwiaty są takie niezwykłe i te rośliny są tak cenne. Również z tego względu, że bardzo długo trwa, zanim ten storczyk wyjdzie z ziemi. Od wysiania storczyka do pojawienia się kwiatu mija nieraz nawet 10 lat.
Wynika to też z tego, że nasiona storczyków są maleńkie i nie mają w ogóle materiału zapasowego. One muszą wejść w skomplikowaną symbiozę z grzybami i ta mikoryza je karmi przez pierwsze lata życia i storczyki przez to też bardzo związane są z miejscem, w którym wyrosły. Dlatego, żeby chronić storczyki, musimy chronić ich z siedliska i to jest najważniejsze w ochronie tych roślin, żeby utrzymać miejsca, w których one rosną, bo ich się nie da tak po prostu przesadzić. I też jeżeli byście spotkali się, że ktoś sprzedaje nasze rodzime storczyki gdzieś tam na targu czy placu, absolutnie ich nie kupujcie, bo one z pewnością zostały wyrwane środowisku. Pokazaliśmy Wam kilka gatunków storczyków z Wyżyny Miechowskiej, ale to oczywiście nie wszystkie, bo w Polsce mamy około 50 gatunków storczyków. Nie wszystkie rosną na murawach kserotermicznych. Niektóre rosną w głębi lasu, inne na obszarach bagiennych i teraz właśnie one wszystkie w maju kwitną, dlatego warto ich poszukać. Wiecie już, jak rozpoznać storczyka. Gdybyście znaleźli jakiegoś i nie byli pewni, czy to jest storczyk albo jak się nazywa, to ślijcie nam zdjęcia, spróbujemy w miarę swoich możliwości pomóc. Naprawdę warto, bo są to niezwykłe, tajemnicze i piękne rośliny. Radek tu mnie cały czas na mnie krzyczy, żebym przy każdym kwiatku nie mówiła, że jest piękny, ale trudno jest mi się powstrzymać. Pozdrawiamy Was serdecznie z miechowskich muraw kserotermicznych. Do zobaczenia!